Dzisiaj na warsztat bierzemy absolutnego klasyka, Stanisława Moniuszko, twórcę, który dla polskiej opery zrobił to, co Chopin dla fortepianu. Autor oper, którego wszyscy kojarzą z Halką, Strasznym Dworem, no może jeszcze z Prząśniczką, a potem w sumie mało kto coś o nim więcej pamięta. No więc właśnie, czas to odczarować. Moniuszko żył w czasach, kiedy Polski politycznie nie było, ale muzycznie bardzo była. Mówimy tu o latach 1819-1872. I to widać w jego twórczości. On komponował, jakby budował kraj na nowo, tyle że dźwiękami. Narodowy romantyzm w czystej postaci. Co ciekawe, urodził się w majątku Ubiel koło Mińska, bo tam mieszkała szlachta inteligencka. I od początku miał muzyczny dom. Mama śpiewała, ojciec grał na flecie. Po ukończeniu studiów w 1840 roku wrócił do kraju. Ożenił się z poznaną kilka lat wcześniej Aleksandrą Millerówną, z którą zamieszkał w Wilnie, gdzie zarabiał na życie, pracując jako organista w kościele świętego Jana. Jednocześnie podejmował się działań artystycznych mających na celu animację życia muzycznego Wilna. I tam powstało coś, co mnie absolutnie zachwyca. Śpiewniki domowe. Tak, Moniuszko jest takim polskim piosenkopisarzem. Tyle, że dla domowych salonów XIX wieku. I to są miniatury na światowym poziomie. Są to pieśni do słów Adama Mickiewicza, Wincentego Pola, Teofila Lenartowicza czy Adama Asnyka. Gdybyśmy dzisiaj robiły cykl krótkich akustycznych koncertów, repertuar Moniuszki pasowałby tam idealnie. No a wracając dalej do jego życia, pojechał potem do Warszawy, gdzie objął stanowisko dyrygenta Opery Narodowej. I tu zaczyna się jego narodowa misja. No tak, jest przecież czołowym przedstawicielem polskiej opery narodowej. Najpierw Halka, początkowo wersja dwuaktowa, potem bardziej rozbudowana, złożona z 4 aktów. I wiesz, co jest świetne? Że to nie jest opera o królowych, boginiach ani bohaterach mitologii. To jest pierwsza polska opera o zwykłych ludziach. No tak, o prawdziwych problemach społeczności, o niesprawiedliwości, klasowości. W tamtych czasach to naprawdę było mocne. No a Straszny Dwór, no to już w ogóle hit. Tak polska opera, że cenzura rosyjska po premierze powiedziała: koniec z tą operą, zdejmujemy ją ze sceny. No i nie dziwię się, bo publika oszalała, wiwaty, owacje, pobudziło w nich to po prostu poczucie przynależności narodowej. W czasach, kiedy kraj nie istniał na mapie. A w tych ciężkich czasach ta opera jest po prostu zabawna. Ten humor, ta polskość nie w pastosie, tylko w uśmiechu i te polonezy, mazury, kujawiaki. Wszystko tak naturalnie wplecione, że po prostu czujesz, że ta muzyka jest nasza. A dlaczego on tak brzmi po polsku? Może dlatego, że miał taką niezwykłą umiejętność łączenia tego stylu europejskiego z polskimi idiomami. No z zachodu, spójrzmy, brał formę, konstrukcję, po prostu rzemiosło. A z Polski oczywiście rytmy tańców, sposób mówienia językiem, melodykę, akcenty. Dlatego jak słyszysz Moniuszkę, to wiesz, że to polskie. A czego o nim ludzie często nie wiedzą? Może tego, że napisał dużo muzyki sakralnej, msze, litanie, pieśni religijne. No i może jeszcze tego, że naprawdę dużo pracował jako nauczyciel. Był na przykład nauczycielem wybitnego polskiego kompozytora Zygmunta Noskowskiego. Wspomniana już wcześniej Prząśniczka, pieśń skomponowana przez Stanisława Moniuszkę na głos i fortepian do Słowiana Czeczota, to utwór bardzo znany. Myślę, że nasi słuchacze również potrafiliby zanucić tą melodię. Popularne było również wykonanie Prząśniczki przez duet fortepianowy Marek i Wacek. A jeśli ktoś mieszka w Łodzi i jeszcze nie wie, że tam brzmi codziennie Prząśniczka, to chciałybyśmy poinformować, że właśnie Prząśniczka jest oficjalnym hejnałem Łodzi i jednym z miejskich symboli. Hejnał grany jest codziennie na trąbce o godzinie 12 z okna Urzędu Miasta Łodzi. Moniuszko komponował w rytmie codzienności, między jedną sprawą domową a drugą. No tak,
W końcu to nie było dla niego łatwe. Miał 10 dzieci. Jakby ta muzyka była sposobem, żeby ujarzmić cały ten życiowy rozgardiaż. No tak, ale z opisów wynika, że on tak naprawdę był bardzo spokojnym człowiekiem. Był serdeczny, no i miał podobno duże poczucie humoru. To można powiedzieć może o nim, że taki pan sąsiedztwa? Tylko przypadkiem napisał takie największe hity polskiej opery. Może też dlatego, że był bardzo pracowity. Czasem aż za bardzo, bo doprowadził się do stanu, że serce mu nie wytrzymało. Umarł przedwcześnie, mając 53 lata. Bez Moniuszki polska muzyka XIX wieku wyglądałaby zupełnie inaczej. On zrobił to, co Verdi dla Włoch, Smetana dla Czech czy Glinka dla Rosji. Zbudował estetykę narodową, do której potem nawiązywali Szymanowski, Karłowicz, Bacewicz, no po prostu wszyscy. Więc jeśli ktoś nigdy jeszcze nie miał okazji usłyszeć utworów Moniuszki, to zacznijcie po prostu od Strasznego Dworu. A jak macie ochotę na coś bardziej intymnego, to śpiewniki domowe będą idealne. Są one jak listy z XIX wieku przesłane prosto do nas. I tym pięknym poetyckim sformułowaniem kończymy dzisiejszy odcinek Polskich Muzyczek. Podsumowując, Stanisław Moniuszko był jednym z najważniejszych polskich kompozytorów XIX wieku, twórcą oper i pieśni, które kształtowały polską tożsamość muzyczną. Łączył prostotę i ludowość z formą klasyczną, tworząc muzykę bliską ludziom, a jednocześnie artystycznie wyrafinowaną. No to co, Ania? W takim razie zapraszamy do śledzenia naszych odcinków polskich muzyczek, które myślę, że przybliżają nam polskich kompozytorów i pokazują ich twórczość w świetle normalności, codzienności. Subskrybujcie nasz kanał i pozostałe treści w mediach społecznościowych. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia!